Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Waldek, kanał Photomix. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić w niesamowity świat Photoshopa i niesamowite efekty, które możemy uzyskać. Dzisiaj może nie będzie to zbyt efektowo, a bardziej szkoleniowo. I to szkoleniowo dla osób rozpoczynających pracę w Photoshopie. Może ci, co już jakiś czas mają styczność z Photoshopem, to wiedzą, o czym będę mówił, ale ci, którzy nie wiedzą, to zapraszam do obejrzenia, a będzie to tyczyło się różnic między otwórz a osadź. Zobaczycie, jakie różnice, jakie plusy, jakie minusy mamy przy tych dwóch opcjach wrzucania obrazu, można powiedzieć, do Photoshopa. Jak powiedziałem wcześniej, całe szkolenie jest głównie skierowane dla tych, którzy rozpoczynają pracę z Photoshopem i jeszcze nie wiedzą, ale jeżeli ktoś nie do końca wie, to także dla niego, a dla tych, którzy bardzo dobrze wiedzą, to mogą mojego gadania posłuchać przy herbatce. Dlatego zapraszam do Photoshopa teraz i pokazuję, jakie różnice są właśnie między opcją otwórz a opcją osadź. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Obie funkcje, które chciałbym Wam właśnie dzisiaj przedstawić, są w menu File, czyli plik, i mamy Open, czyli otwórz, a na samym dole jest Place Embedded, czyli umieść osadzone. I jak widzicie, to w tej chwili jest wyszarzone, a czemu jest wyszarzone, to dowiecie się już za chwilę. Ponieważ aby otworzyć jakiś dokument, musimy zrobić to właśnie przez otworzenie, czyli robimy Open, dostosowujemy, czyli wybieramy obraz, który chcemy edytować lub cokolwiek z nim robić, po prostu go otwieramy i teraz zobaczcie, jak wejdziemy do File, mamy opcję umieść osadzone już aktywną. Po kolei będziemy robić to tak, jak powinno być zrobione. I jeśli byśmy chcieli do tego obrazu na przykład dorzucić jakąś teksturę, to musimy robić albo File i znowuż Open i teksturę, potem złapać, przenieść i puścić, lub jeżeli to zamknę, otworzyć sobie do katalog, w którym mamy taką strukturę i złapać ją i przesunąć. Przesuwamy, jeżeli chcemy to mieć na obrazie, to przesuwamy na obszar roboczy. Obszar roboczy mamy tutaj w tych ramkach ten najbardziej ciemny, jeżeli chodzi o mnie, bo tutaj można sobie te kolory zmieniać, dlatego ten najbardziej ciemny to jest w moim przypadku obszar roboczy. I jeżeli na niego przejedziemy, to jak widzicie, działa to identycznie jak przeniesienie stąd tego obrazu, czyli musimy zatwierdzić. Jest transformacja, gdzie możemy to dostosować do naszego obrazu. Zatwierdzamy fajką. Mamy zrobione. Jak widzicie, obraz ten nałożony jest także obiektem inteligentnym. I co jeszcze musimy wiedzieć? Otóż, jeżeli będziemy chcieli, może ja o to, chociaż nie, jeżeli będziemy próbowali to wrzucić gdzieś poza obszar roboczy, to doda nam się właśnie jako nowy dokument. A może ja wezmę ten trzeci tutaj. O, ten trzeci, jego tu nie ma i nie wrzucam do obszaru roboczego, tylko mówię gdzieś, gdziekolwiek, lewa, prawa, góra, dół
i po chwili widzicie, otwiera nam się w nowym dokumencie. Dlatego na to należy zwrócić uwagę. Jeżeli chcecie wrzucać coś dokładnie tutaj, to trzeba to zrobić właśnie przeciągając na obszar roboczy. I teraz jeśli byśmy chcieli coś z tym dokładnie, to na przykład zmienimy na Softlight i mamy tutaj, trzeba by było jeszcze maskę warstwy, pędzelek, kolor czarny i możemy te niepotrzebne rzeczy sobie odmalować, żeby nie psuły efektu na samej twarzy. Można też i na włosach, prawda? I będziemy mieli to dosyć ciekawie zrobione. I teraz, jak to w ogóle porównać z opcją osadzania? Skasowałem tutaj tą wcześniejszą warstwę i teraz zobaczcie, jeżeli przejdziemy do menu plik i weźmiemy właśnie umieść osadzone, przechodzimy od razu do katalogu, w którym mamy w tym wypadku tą teksturkę, klikamy i albo na nią 2 razy, albo place mamy tutaj wstaw i wstawiamy i jak widzicie jest bardzo podobny efekt, tylko nie musimy otwierać tego i przeciągać. Po prostu jest przyspieszenie naszej pracy właśnie w ten sposób, czyli rozwijamy, zatwierdzamy. I teraz jak już wiecie, nie możemy tego zrobić, jeżeli nie mamy żadnego dokumentu, ponieważ przez osadzanie osadzamy to w dokumencie, czyli musimy mieć coś otwarte, nawet pusty dokument, żeby osadzić jakiś obraz, jakąś rzecz. Także tutaj jest taka różnica. Jeżeli chodzi o otwórz, to po prostu otwieramy nowy obraz, w którym już możemy osadzać dalej nasze tutaj te rzeczy. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Jeżeli używamy właśnie takich różnych form, które mają nam te nasze zdjęcie polepszyć, czyli w tym wypadku, nie wiem, to jest takie zardzewiały metal, zazwyczaj używamy rodzaju tej warstwy overlay lub softlight. Ale nie wiem, czy próbowaliście sobie tak po prostu przejechać każdy rodzaj, żeby wyświetliło to w każdym rodzaju warstwy, jakie naprawdę fajne efekty można uzyskać, nie tylko używając nakładki miękkiego światła. Zobaczcie, tutaj jest twarde światło. Mamy tutaj też Vivid Light, Linear Light, Pin Light. Zobaczcie, jakie fajne. Oczywiście weszło to na twarz, dlatego zostawimy to tak, przejdziemy na dół, zaznaczymy postać, czyli wybieramy dowolne narzędzie zaznaczania Select Subject. Wydzieliło nam naszą postać, jak widzicie, wraz z włosami. Możemy jeszcze zrobić Select and Mask i przeszliśmy tutaj do dokładniejszego selekcjonowania tej postaci. Możemy zaznaczyć lepszą selekcję włosów, tutaj kolorki i chcę, żeby otworzyło się to w nowej warstwie z nową maską warstwy. Czyli tu zaznaczamy New Layer with Layer Mask, klikamy OK. I teraz jeśli mamy już tą naszą warstwę z maską warstwy, przenosimy maskę warstwy do góry, czyli wciskam klawisz Alt w Windowsie, Option w Macu na klawiaturze, klikam na tą maskę warstwy, jak widzicie troszeczkę ona się powiększyła i przenoszę ją na górę, puszczam i mamy wydzieloną postać i zakryte tło. Czyli co trzeba zrobić? Przechodzę na tą górną warstwę z naszą teksturą i robię Ctrl
i Command i zobaczcie, jak ładnie mamy w tej chwili stworzoną właśnie samą teksturę tła. Tak zdjęcie wyglądało przed, tak po i mamy właśnie światło punktowe ustawione jako rodzaj warstwy, a nie jak wcześniej to mogłoby się wydawać standardowo overlay soft light. Teraz możemy bardzo fajnie się też i pobawić i pooglądać inne wersje, jakie możemy mieć właśnie dzięki tej opcji. I naprawdę powiem Wam, że ciekawe rzeczy można uzyskać właśnie bawiąc się, podglądając, jak to wszystko wygląda, a nie tylko skupiać się na tym, że zawsze wybieramy te dwa rodzaje warstw. To taki mój dodatek do tego całego szkolenia, jeżeli chodzi o otwieranie i osadzanie zdjęć w Photoshopie. Jak zauważycie, różnice są niewielkie, a jednak istotne. Jedną rzeczą, którą zapomniałem powiedzieć, to minus, jeżeli chodzi w osadzaniu, jest taki, że możemy osadzić w tym samym momencie tylko jeden plik, czyli nie możemy zaznaczyć 3, 2 i zrobić osadź i on nam te 2 pliki osadzi. Niestety musimy za każdym razem przeklikiwać i osadzać pojedynczo każdy plik. Jeżeli byśmy chcieli inaczej, trzeba by było zrobić automatykę. A tutaj to już jest inna zabawa i inne opcje. Jeżeli byście chcieli coś się dowiedzieć, to piszcie na dole. Kiedyś robiłem filmy dotyczące akcji, także mogę jeszcze wrócić. Możemy pokombinować jeszcze z różnego typu akcjami, właśnie takimi wsadowymi, które można wykorzystać w Photoshopie. Jeżeli film się podobał, łapeczka do góry. Mam nadzieję, że takie filmy instruktażowe się Wam podobają. Dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek w kolejny poniedziałek. Pozdrawiam, cześć!